Jednym z bardziej rozpoznawalnych budynków w Krakowie jest Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Niezwykłe eksponaty związane z kulturą Japonii stanowią nie lada gratkę dla zwiedzających. Od kiedy możemy mówić o pierwszych kontaktach dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą a krajami Dalekiego Wschodu? Czy Polacy odcisnęli silne piętno na tym regionie? To tylko niektóre z pytań, które chciałbym zadać naszemu dzisiejszemu ekspertowi. Jakub Polit, profesor doktor habilitowany, profesor pracowni Historii Powszechnej Najnowszej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca dziejów Chin, stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej, historii wojny chińsko-japońskiej oraz chińskiej wojny domowej. Obszar Dalekiego Wschodu stanowił dla Europy prawdziwą zagadkę. Kiedy pojawili się tam pierwsi przybysze z terenów Polski? Prawdopodobnie w XIII wieku, a to dzięki Mongołom, którzy pierwsi byli u nas, czyli najpierw Daleki Wschód pojawił się w Europie Środkowej, a nie odwrotnie, i później tatarskim szlakiem w papieskich orszakach wyruszał Benedykt Polak. Podobno na pewno dotarł aż do Karakorum, czy to Daleki Wschód, z punktu widzenia geograficznego Azja Środkowa, ale już wtedy Imperium Mongolskie rozciągało się na Chiny Północne. Na pewno co nieco na ten temat usłyszano. A potem długo nic, dlatego że Mongołów z Chin przegnano, chociaż jeszcze Krzysztof Kolumb wiózł listy do Wielkiego Hana, do dynastii, która przestała panować w Chinach ponad 100 lat wcześniej. I potem misjonarze jezuici, tylko właśnie, czy to byli Polacy, prawda? O Jędrzeja Bęciński był. No tak, ale o Jędrzeja Rudominę kłócą się Litwini. Skłócona z Polską Republika Litewska w latach 20., nie mając dość własnych świętych, nawet święty Kazimierz był podejrzany jako syn króla polskiego, próbowała w Watykanie wykołatać beatyfikację przynajmniej Jędrzeja. Okazało się, że za czasu zabrakło. No, mimo wszystko, prawda, byli to ludzie, którzy docierali do Chin. Makao jezuickie było taką odskocznią dla ludzi, którzy chcieli podróżować dokądkolwiek, w tym i do Japonii, gdzie pierwsi polscy męczennicy znaleźli śmierć w Nagasaki, prawda, w XVII wieku. Czyli mamy podróżników, mamy misjonarzy. Kiedy miała miejsce próba nawiązania pierwszych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą a Chinami? Twierdzi się, że ten zaszczyt przypada Janowi III, który znowu, prawda, można tylko chylić czoła nad jego aktywnością dyplomatyczną, ponieważ z punktu widzenia logistyki tamtych czasów było to przedsięwzięcie wątpliwe, o tyle, że odległość była na tyle wielka, iż nie było pewności, czy adresat w ogóle żyje, i w tym wypadku list do mandżurskiego cesarza Kangxi dotarł już po jego śmierci. Nie wiadomo, co było z odpowiedzią. Podobno król polski wysłał chińskiemu monarsze swój portret, który na pewno robił pewne wrażenie. Trzeba powiedzieć, że Mandżurowie, podobnie jak nasi sarmaccy przodkowie, nosili imponujące wąsy. Nie to, co słabo tutaj obdarzeni Chińczycy, no ale był to jedynie epizod bez dalszego ciągu. Niemniej warty do odnotowania w annałach dyplomacji. Na pewno już taki Iran leżał z naszego punktu widzenia zdecydowanie bliżej. A czasy, kiedy to Polacy zaczynają się coraz częściej pojawiać na terenie Dalekiego Wschodu, raczej przypadają na wiek XIX. Jaką rolę odgrywali nasi rodacy choćby w Harbinie? A no tutaj rzeczywiście nasz ówczesny sąsiad, a nawet, prawda, właściciel 80% obszarów dawnej Rzeczypospolitej, czyli Rosja, ma tutaj wielkie, mówiąc sarkastycznie, zasługi, bo już bodajże w czasach króla Stefana pojawili się pierwsi Polacy nie z własnej woli penetrujący obszary Dalekiego Wschodu, a oprócz zesłańców sławny traktat rosyjsko-chiński w Nerczyńsku został podpisany dzięki usługom z jednej strony jezuitów, a z drugiej strony jeńców polskich, którzy znali łacinę, i dzięki temu wprawdzie traktat spisany jest w 4 językach, ale tylko jeden z nich, właśnie język Cycerona, był rozumiany przez obydwie strony. Ale wróćmy do bliższych czasów, prawda, długie ramię kolonizatorów rosyjskich, Mandżuria, Harbin, który po mandżursku oznacza chyba mniej więcej to samo, co Oxford, to znaczy brud dla wołów, prawda, rosnące tam jak grzyby po deszczu miasto. Właściwie, prawda, Polacy mogą rościć sobie słuszne prawa do miano założycieli Harbinu, czy Harbina, jak wtedy mówiono, pisząc go przez CH, prawda. Znany nam wszystkim inżynier Kierbeć, który postawił
miałem przyjemność zobaczyć potężny, 1,5-kilometrowej długości most 11 na przęseł rzece. bodajże? Tak, 11 przęseł, a Sungari to rzeka chyba jednak większa od Wisły, prawda? Kolonia polska, gimnazjum imienia Sienkiewicza, gdzie pierwsze swoje gazetki i próby literackie publikował Teodor Parnicki, który wprawdzie tam się nie urodził, ale tam spędził większość dzieciństwa i młodości. Wreszcie, to już mniej istotna sprawa, ale dla Chińczyków ważna. Miałem przyjemność być w willa polskiego potentata Władysława Kowalskiego, magnata drzewnego, później uznana za godną miejsca wykorzystywania przez samego przewodniczącego Mao, który wszystkie posiadłości rosyjsko-polskie. Także cukrownictwo bodajże. A także cukrownictwo właściwie, no prawda, jak mówił jeden z polskich autorów, prawdziwa polska Atlantyda i ośrodek działalności wywiadowczej dla II Rzeczypospolitej, ponieważ oczywiście Rosjan było więcej niż Polaków, ale po roku 1917 stracili oni, a raczej nie posiedli sowieckiego obywatelstwa. Większość była bezpaństwowcami, podczas gdy Polacy mogli się poczuwać do pewnego rodzaju łączności z państwem polskim, co skwapliwie wykorzystywano. Dopiero komuniści wymietli, prawda, tą społeczność niemal całkowicie, łącznie z jej odnogami w Pekinie i Szanghaju, a ostatnimi niedobitkami były bodajże polskie siostry szarytki, wykurzone już na początku lat 60., ale to były naprawdę ostatnie z ostatnich. Więc można dzisiaj spotkać Polaków w Chinach, ale niestety przede wszystkim na bardzo ładnie zachowanym cmentarzu. Pewien japoński konsul w 1940 roku przyczynił się do uratowania tysięcy polskich Żydów, wystawiając im ponad 2000 wiz umożliwiających opuszczenie Litwy, a następnie przejazd przez ZSRR. Dlaczego Sugihara był gotów sprzeciwić się wytycznym swojego ministerstwa? No na pewno było to coś, co by, prawda, potem Nikita Chruszczow określił jako drgnienie duszy, prawda? Bo na pewno nie tylko nie musiał tego robić, ale nie mógł oczekiwać żadnych określonych zaszczytów, chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że nie mógł się obawiać żadnych represji, oprócz zapewne utrudnień w karierze, które go spotkały. Trzeba powiedzieć, że ta placówka znajdująca się w Kownie była oczywiście placówką wywiadowczą. Jakież mogły być interesy, prawda, państwa japońskiego i iluż byłoby obywateli japońskich na Litwie, jeszcze i wcześniej, kiedy Wilno należało do Polski, no liczba badaczy japońskich interesujących się tamże, prawda, kierunkiem wschodnim była nieproporcjonalnie duża, z oczywistych rzecz jasna powodów. Personel miał niewielki, zatrudniał więc siłą rzeczy Polaków, którym niektórym udzielił dość hojnie obywatelstwa Mandżukuo. Dzięki temu byli oni nietykalni i dla Sowietów, i dla Rzeszy Niemieckiej. Natomiast jest faktem, iż wiedząc już o likwidacji placówki, podpisywał wizy, udzielał zezwolenia w zasadzie każdemu, kto o to poprosił. I trzeba powiedzieć, że był to fenomen, dlatego że była to jedyna możliwość ucieczki z Europy, która w tym czasie była już niemal całkowicie zakorkowana. Nie tak dawno, pozwolę sobie zareklamować, prawda, pani profesor Olga Barbasiewicz wydała na ten temat książkę w Instytucie Pileckiego. To była prawdziwa epopeja. Jechało się oczywiście ze wszystkich stron zapieczętowanym przez Związek Sowiecki, potem z skokiem do Japonii, ale celem był Szanghaj, czyli okupowane przez Japończyków Chiny, ale nie sama Japonia, żeby nie obciążało to zbytnio Japończyków. Tamtejsza dzielnica międzynarodowa, która była bodajże największym w tej chwili rezerwuarem Żydów na Dalekim Wschodzie, a może i nie tylko, bo jak obliczono, Szanghaj przyjął więcej Żydów niż w latach II wojny światowej Australia, Nowa Zelandia oraz Kanada razem wzięte, czyli te, prawda, dominia brytyjskie, które określano mianem ziemi obiecanej. Są liczne relacje, że się pukało do konsulatu, otwierała Japonka, która nie znając ani słowa w żadnym języku europejskim, grzecznie się kłaniała, mówiła, że to inne drzwi, a pan konsul tam siedzi właśnie i przybija pieczątki i one były respektowane. Oczywiście Sugihara działał także w porozumieniu z wywiadem Rzeczypospolitej Polskiej, na którą nawet nie tyle przymykał oko, co wręcz brał udział w jego działalności. Ale przenieśmy się w takim wypadku znów na teren związany z Polską, bo chciałbym zwrócić uwagę na dosyć ciekawy udział Polaków w walkach z Japończykami w czasie II wojny światowej. O tym dosyć niewiele się mówi czy pisze, a przecież jeden z
asów polskich, czy dowódca dywizjonu 303 Witold Urbanowicz, sam to zresztą później opisał w swojej książce, brał udział w walkach z Japończykami. Dlaczego i skąd on w ogóle się tam wziął? Interesująca rzeczywiście historia, przykład powikłanych losów Polaków w XX wieku. Zacznijmy od tego, co jest może zabawne, że Japonia jest jedynym państwem, któremu Polska wypowiedziała wojnę w XX wieku, bo Rzesza Niemiecka wypowiedziała wojnę nam. Rosja sowiecka ani w roku 1919, ani w 1939 nie pofatygowała się, ażeby to uczynić. Z Włochami walczyliśmy de facto, prawda, ale wojny żeśmy nie wypowiedzieli. Japończykom wojnę oficjalnie wypowiedziano, ale żeby było śmieszniej, a może inaczej, może i wzruszająco, to oficjalna odpowiedź japońska była taka, że wyzwania rzuconego przez Polskę nie podejmujemy, ponieważ Polska ma swoje ideały, my swoje i spotkamy się po wojnie. Mimo to wydanie wojny usprawiedliwiało ewentualne starcie, natomiast postać, o którą pan pytał, ówcześnie bodajże podpułkownik Witold Urbanowicz, zresztą bohater lektury szkolnej, bo to do niedawna, a może i dalej jest fidlerowski dywizjon 303. On został swego rodzaju dyplomatą, bo za takiego należy uznać atasze militarnego. Źle się czuł w tej roli. Nudził się zapewne. Zaproponowano mu szkolenie amerykańskich pilotów, a potem przez znajomych rzeczywiście misja do Chin, gdzie walczył formalnie będący częścią armii chińskiej Legion tak zwanych latających tygrysów. No, książka, która tutaj leży na stole, ma właśnie taki tytuł, chociaż pierwotne wydanie nosiło tytuł Ogień nad Chinami. Wszystkich zachęcam, ponieważ nie jest to książka o wojnie, o pułkownikach, o strzelaniu, tylko raczej o ludziach i o spotkaniach rozmaitych kultur. I on rzeczywiście, walcząc w szeregach chińskich sił zbrojnych, bo na samolotach były białe słońca Kuomintangu, zestrzelił bodajże 11 samolotów japońskich, określając Japończyków jako trudnych, ale denerwujących przeciwników, na poły szaleńców, dlatego że w skrajnych sytuacjach dążyli do taranowania przeciwnika, a miał już niezły dorobek rzeczywiście z Europy, z Polski, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii. Nie wszystkie te zestrzelenia mu uznano w tym sensie, że jeżeli samolot rozbił się nad własnym lotniskiem, to kwalifikowano go jako zniszczonego na ziemi. Ale rzeczywiście była to piękna karta, ciekawa w dziejach Urbanowicza, któremu nawet Chińczycy zaproponowali później osiedlenie się w ich kraju. Chodziło oczywiście o Chiny Chiang Kai-sheka. No nie mogli przewidywać, że ich własna ojczyzna skurczy się wprawdzie nie do zera, jak w wypadku Urbanowicza, ale do mniej niż gdzieś 0,1% dawnej Republiki Chińskiej ograniczonego do wyspy Tajwan. Czasy wielkich dwudziestowiecznych konfliktów, czyli wojna w Korei czy wojna w Wietnamie, sprawiły, że do Polski zaczęli w znacznej liczbie napływać emigranci z tych krajów. Jak powinniśmy patrzeć na politykę zagraniczną w czasach PRL wobec krajów Dalekiego Wschodu? To jest ciekawe pytanie, bo można by zacząć od fundamentalnego pytania, czy w ogóle istniała jakaś polityka zagraniczna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ja byłbym zwolennikiem twierdzenia, iż do roku 1956 odpowiedź brzmi nie. Natomiast później istniały pewne elementy tej polityki w pewnych określonych dziedzinach. Na przykład Władysław Gomułka usiłował dość niezgrabnie mediować, znaczy liczył na to, że będzie mediatorem między sporze sowiecko-chińskim. Wytłumaczono mu, że Sowieci nie potrzebują żadnych nikczemnych pośredników, że sami tutaj rzeczywiście przemawiają, aczkolwiek on tak długo, póki mógł, używał sformułowania obóz socjalistyczny ze Związkiem Sowieckim i Chińską Republiką Ludową na czele, a więc podkreślano tutaj rzeczywiście jedno i drugie. Ponadto w Chinach był Zhou Enlai, premier HRL. Chińczycy odegrali pewną rolę, chociaż przejaskrawioną w wydarzeniach polskiego października, a przy tym nieświadomie premier Zhou zapewne uratował, jeśli nie życie, to podreperował warunki życiowe niektórych swoich byłych podopiecznych Polaków, którzy odegrali pewną rolę w sławnym Długim Marszu, a potem w bohaterskiej lub mniej bohaterskiej epopei komunistycznej partii Chin. Chodzi tutaj o doktora Stanisława Flato, prawda, o którego Zhou
zagadnął, prawda, polskich towarzyszy podczas rozmów. Rzeczony, prawda, lekarz znajdował się w tym czasie w komunistycznym więzieniu jako weteran Hiszpanii. Wszyscy oni na czele z generałem Komarem z reguły trafiali w to miejsce. Oczywiście go uwolniono i później miał już spokojniejszy element życiorysu do roku 1968, kiedy jako pochodzenia semickiego został wykurzony z Polski i osiedlił się, o ile mi wiadomo, w Szwecji. Tutaj rzeczywiście historia polskich komunistów, którzy różnymi drogami, prawda, trafiali aż nawet do Chin, to jest zupełnie osobna karta tej całej zawiłej historii. Trafiali oni do Chin mniej więcej w tym czasie, kiedy autentyczna Polonia chińska, autentyczna o tyle, prawda, że zapuszczająca tam korzenie, ta z Harbinu była z Chińskiej Republiki Ludowej wysiedlana, zresztą nie tyle przez samych Chińczyków, co przez Sowietów, dla których dawni obywatele Imperium Rosyjskiego na terenie Mandżurii stanowczo by się lepiej czuli w sowieckich obozach i łagrach. Pomimo ogromnej odległości dzielącej Rzeczpospolitą od krajów Dalekiego Wschodu, Polacy odegrali ciekawą rolę w historii tego regionu. Związki między Chinami a Japonią czasem obfitowały w nieoczekiwane wydarzenia, a także pojawiły się nietuzinkowe postacie, jak choćby słynny japoński konsul Sugihara. Kultura krajów Dalekiego Wschodu znacząco odbiega od europejskich wzorców. Aby ją lepiej poznać i zrozumieć, wszystkich zachęcam do lektury interesującej książki Witolda Urbonowicza zgodnie z rekomendacją profesora Polita.